Xbox, najmocniejsza konsola szóstej generacji, stworzona przez Microsoft, miała konkurować z tuzami rynku Sony, Nintendo i Segą. Oto historia powstania konsoli w czasach, gdy nie liczyły się teraflopy, ale ilość i jakość gier. Microsoft był w pozycji lidera rynku, jeśli chodzi o systemy operacyjne. Windows 95 i późniejszy 98 były świetnymi systemami, które lawinowo pojawiały się na komputerach osobistych. Aby zachęcić deweloperów do tworzenia gier na systemy z okienkami w 1995 roku, Microsoft wypuszcza biblioteki DirectX. Upowszechnienie się akceleratorów grafiki 3D spowodowało, że deweloperzy chętnie przesiadali się na systemy Windows z racji łatwiejszej implementacji obsługi grafiki trójwymiarowej. I było to ogromnym krokiem w przód w stosunku do starego i archaicznego DOS-a, gdzie implementacja obsługi akceleratorów nie była taka oczywista. DirectX okazał się ogromnym sukcesem. Jednym z projektantów bibliotek był Seamus Blackley, który jest uważany za jednego z ojców Xboxa. Jeśli przyjrzymy się dokonaniom Seamusa, trudno się nie zgodzić, że był wizjonerem. Odpowiadał za stworzenie fizyki w grze symulacyjnej Flight Unlimited dla Looking Glass Software, gry, która zachwycała nie tylko dobrym odwzorowaniem warunków lotu samolotem, ale też wspaniałą jak na tamte czasy grafiką. Kolejnym przystankiem Seamusa był DreamWorks Interactive, gdzie został producentem wykonawczym gry Trespasser. Gry, co prawda chłodno przyjętej przez graczy, ale wyprzedzającej swoje czasy o całe lata. I tutaj zaskakiwała fantastyczna fizyka, która do dziś robi niemałe wrażenie. Później, po porażce Trespassera, Seamus dołącza do ekipy Microsoftu. Niedługo po wypuszczeniu DirectX, Blackley wpada na pomysł stworzenia konsoli do gier opartej o popularne biblioteki. Sam zamysł wydaje się genialny. Przy użyciu tych samych bibliotek konwertowanie gier z PC na konsolę byłoby dziecinnie proste, a jakość generowanej grafiki przez Xboxa nie musiałaby zbytnio odbiegać od tej oferowanej na komputerach PC. Pomysł zostaje przedstawiony samemu Billowi Gatesowi, który daje zielone światło na stworzenie konsoli. Ciekawostką jest fakt, że jednym z powodów, dla których Blackley został projektantem Xboxa, był fakt, że na Billu Gatesie zrobiła ogromne wrażenie fizyka z Trespassera. Początkowo Xbox miał się nazywać DirectX Box. Miało to nawiązywać do popularnych bibliotek i jasno określać, że sprzęt miał łączyć w sobie moc i elastyczność PC-ów z łatwością obsługi konsoli. Całość miała działać na nowym systemie Windows 2000, co jeszcze bardziej miało ułatwiać deweloperom pracę nad konwersjami i produkcją gier. Miało to sens, wszak każda gra robiona na dowolną konsolę powstawała na komputerach PC. Tak jest do dziś. Microsoft doskonale wiedział, że rynek konsol jest dość silnie obstawiony przez silnych graczy, którzy znali rynek i byli starymi wyjadaczami. Xbox wchodził na teren zupełnie dla siebie obcy. Sega miała swojego Dreamcasta, który co ciekawe też działał na systemie operacyjnym Windows CE, Nintendo zadebiutowało GameCube'em, a Sony, najmłodszy z konsolowej braci, dał graczom PlayStation 2, szybko ustanawiając się liderem szóstej generacji. Microsoft musiał wbić się na rynek i przekonać do siebie nie tylko deweloperów, ale i graczy, którym firma kojarzyła się głównie z systemami operacyjnymi, jak i oprogramowaniem biurowym. Aby odciąć się od użytkowej części oprogramowania, zdecydowano się zmienić nazwę urządzenia na bardziej chwytliwą Xbox, czyli w zasadzie skrócona nazwa DirectX Box. Przed Microsoftem pojawiło się jeszcze parę problemów do przeskoczenia. Przede wszystkim potrzebowali system sellera, gry, która pociągnie sprzedaż konsol. Dreamcast miał Sonika, GameCube Mario. PlayStation 2 w zasadzie miała wielu pretendentów do tego miana, choć nie było jednej gry, która bezsprzecznie kojarzyła się z marką Sony. Microsoft postanowił wykupić jednego z deweloperów, który opracowałby dla nich grę na wyłączność. Padło na studio Bungie, które miało na koncie średnią strzelankę FPS Marathon wydaną na Maki, dobrą strategię czasu rzeczywistego Myth i całkiem udaną strzelankę TPP Oni. Bungie znalazło się pod skrzydłami Microsoftu, a koszt transakcji mieścił się w okolicach $30 milionów. Historia pokaże, że był to jeden z przemyślanych i udanych kroków firmy, który będzie procentował przez wiele kolejnych lat.
Kolejną przeszkodą do pokonania była specyfikacja konsoli. Z jednej strony musiała być na tyle imponująca, aby zainteresować graczy, dla których będzie to pierwsze zetknięcie ze sprzętem od Microsoftu, z drugiej cena konsoli musiała się mieścić w granicach rozsądku. Historia późniejsza i wcześniejsza pokazuje, że niestety nie ma tutaj złotego środka. Inżynierowie zbudowali Xboxa jako najpotężniejszą konsolę na rynku. Na papierze przewyższała ona PlayStation 2 praktycznie dwukrotnie w każdym parametrze. Warto pamiętać, że najsłabszą konsolą był Dreamcast, ale też była to konsola, która zadebiutowała najwcześniej. Później była wspomniana PlayStation 2, następnie GameCube i na samej górze miał być Xbox. Wtedy jeszcze jednak moc konsoli nie miała aż tak dużego znaczenia jak dziś i gracze wybierali sprzęt ze względu na tytuły, jakie oferują, a nie ze względu na częstotliwość taktowania procesora. Microsoft po części zebrał najlepsze funkcje istniejących systemów i połączył je w swojej konsoli. Sercem był procesor bazowany na architekturze Pentium 3 o częstotliwości 733 MHz, 64 MB pamięci RAM oraz specjalnie zaprojektowany chip graficzny od Nvidia, plasujący się gdzieś pomiędzy GeForce 3 a GeForce 4. Podzespoły robiły wrażenie, szczególnie jeśli przyrównamy ich osiągi z innymi konsolami. 40 milionów poligonów na sekundę na Xbox kontra 2,4 miliony poligonów na PlayStation 2. 1 trylion instrukcji na sekundę kontra 360 milionów instrukcji na konsoli Sony. Jednak same podzespoły to nie wszystko. Xbox był pierwszą konsolą, która posiadała wbudowany dysk twardy. Był to standardowy napęd 3,5 cala o pojemności 8 lub 10 GB. Dysk nie był jedynie fanaberią, ale miał szereg zastosowań, ale o tym później. Konsola była wyposażona w złącze Ethernetu, umożliwiające podpięcie do internetu. To nie było aż taką nowością, gdyż podłączenie do internetu oferował już Dreamcast, jednak Microsoft, mający gigantyczne doświadczenie w programowaniu systemów pod infrastruktury sieciowe, będzie potrafił je doskonale wykorzystać. Dodano możliwość podpięcia 4 padów. Tutaj jedynie PlayStation 2 wyłamuje się z tej tendencji, oferując tylko 2 porty. Sprzęt był oczywiście wyposażony w odtwarzacz DVD. Microsoft nie stawiał na dziwne i wymyślne formaty jak GD-ROM w przypadku Segi czy mini DVD od Nintendo. Doskonale zdawał sobie sprawę, że jednym z powodów olbrzymiej popularności PlayStation 2 była implementacja obsługi płyt DVD. Ale był tu jeden haczyk. O ile PS2 oferowała obsługę filmów DVD od razu po wyjęciu z pudełka, o tyle Xbox wymagał dokupienia specjalnego DVD kitu, który składał się z odbiornika i pilota. Sama konsola robiła wrażenie. Dodatkowo dochodziła współpraca z telewizorami HD, a więc i możliwość pracy w niespotykanych wówczas rozdzielczościach 720p i 1080i. Choć w tym drugim trybie działało około 7 gier, w tym Enter the Matrix. Natomiast spory zapas mocy pozwolił ogromnej liczbie gier pracować w 480p. Jednak i tutaj tkwił haczyk. W konsolach palowskich Microsoft zablokował tryby HD i 480p, wyrzucając je z dashboardu. Uruchomienie ich było możliwe jedynie poprzez użycie modyfikacji. Ciekawy jest fakt, że sporo gier w wersji PAL miało możliwość działania w 480p, po oczywiście odpowiedniej przeróbce i ustawieniu konsoli w tryb NTSC. Wraz z premierą konsoli Microsoft uruchomił usługę Live, która umożliwiała granie online i pobieranie nowych treści na dysk twardy. Sam dysk pełnił jeszcze parę ciekawych funkcji. Można było na niego ripować muzykę z płyt audio i trzymać tam pliki w formacie MP3. Na dysku też można było zapisywać stany gier, co było sporym krokiem w przód. Pozostałe konsole używały kart pamięci, których bolączką była zawsze niska pojemność. Wszystkie te nowinki techniczne miały jednak swoją cenę. Konsola była ogromna i brzydka. Design sprzętu był po prostu wielkim plastikowym pudłem z zielonym kółkiem u góry. Z racji użycia standardowego dysku twardego, jak i napędu DVD, waga konsoli wynosiła prawie 4 kg i była to najcięższa konsola na rynku. Postawienie takiego kloca obok telewizora robiło wrażenie, choć niekoniecznie w pozytywnym aspekcie. Do konsoli zaprojektowano specjalny kontroler. Pierwsza wersja pada, zwana Duke albo Balon, była największym padem dostępnym na rynku. Nawet znalazł się z tego powodu w księdze rekordów Guinnessa. Balon był ostro krytykowany, wobec czego Microsoft wypuścił lżejszą i mniejszą wersję zwaną Controller S.
Ta z kolei posłuży jako podstawa do budowy kolejnych iteracji, które znamy z Xbox 360 i One. Osobiście uważam, że Xboxowy pad to najwygodniejsza konstrukcja ze wszystkich dostępnych na rynku, przewyższająca konstrukcję Sony. 10 marca 2000 roku Bill Gates pokazał Xboxa graczom, którzy podchodzili dość sceptycznie do konsoli, uważając, że jest to po prostu PC w niestandardowej obudowie. Był to problem, którego bali się twórcy i od którego starano się na wszelkie możliwości uciec. Jednak koniec końców Microsoftowi jako firmie wspierającej głównie rynek PC-towy to się nie udało. Bill Gates postanowił nie odpuszczać i Microsoft zaczął prowadzić dość agresywne kampanie marketingowe, aby zaszczepić w umysłach graczy Xboxa jako pełnoprawną konsolę do gier. Tutaj niemałą rolę pełniło wykupione studio Bungie, które ekskluzywnie dla Xboxa pracowało nad grą Halo Combat Evolved, które na całe lata stanie się marką kojarzoną z konsolą Microsoftu. Firma pod kątem mocy obliczeniowej konsoli nie miała się czego wstydzić i chętnie chwaliła się tech-demami, które nawet do dziś robią wrażenie. Two to Tango pokazujące ćwiczącą dziewczynę i mecha odtwarzającego jej ruchy miało moc. Mniej spektakularne Ping-Pong and Trap z setkami łapek na myszy i piłeczkami może nie zachwycało estetyką, ale pokazywało jaka moc drzemie w brzydkim plastikowym pudle, demonstrując zaawansowaną fizykę na setkach obiektów. 15 listopada 2001 roku konsola zadebiutowała na rynku amerykańskim. Czas był dobry. Sega po klapie z Dreamcastem opuszczała na zawsze rynek konsol. GameCube sprzedawał się dość kiepsko. Jedynie PlayStation 2 rosło na niekwestionowanego lidera. Pomimo sceptycznego przyjęcia konsoli na wczesnych pokazach, Xbox schodził z półek jak ciepłe bułeczki. W ciągu 3 tygodni sprzedano 1,5 miliona konsol, czego nie pobiło ani PlayStation 2, ani nie pobije później PlayStation 3 czy Nintendo Wii. Premiera konsoli była bardziej niż udana, jednak aby podtrzymać ten stan trzeba było gier i ciągłego zwiększania świadomości konsumenta, który jeszcze nie był zdecydowany. Amerykański produkt nie przyjął się w Japonii, co nie było zdziwieniem. Japończycy nie byli ufni wobec produktów niepochodzących z ich kraju i konsole Xbox na tamtejszym rynku zawsze będą miały pod górkę i nigdy nie osiągną zachwycających rezultatów sprzedaży. W sumie sprzedano 24 miliony konsol, co uplasowało Xboxa jako drugą najpopularniejszą konsolę 6. generacji. Jak na debiutanta to całkiem nieźle, choć gdy porównamy wyniki sprzedażowe z PlayStation 2, wynik Microsoftu wypada blado przy 155 milionach sprzedanych konsol od Sony. Warto dodać, że Microsoft liczył na wynik sprzedaży dwukrotnie wyższy, czyli 50 milionów, ale pokonanie w wyścigu takich wyjadaczy jak Sega i Nintendo już robiło wrażenie, zwłaszcza, że Microsoft był na tym rynku zupełnym świeżakiem. Jak wspomniałem, koniem pociągowym było Halo Combat Evolved, jednak prawdziwy boom miał dopiero nadejść wraz z Halo 2. Sprzedano 2,5 miliona kopii w pierwszych 24 godzinach. Na tamten czas była to premiera wszechczasów. Żaden film, książka czy płyta muzyczna nie osiągnęła tak dużego sukcesu. Łącznie Halo 2 rozeszło się prawie w 8,6 milionach kopii, co na grę na debiutującą konsolę było liczbą fantastyczną. Jednak nie samym Halo konsola żyła. Założenie Microsoftu, że konsola będzie obsługiwała biblioteki DirectX, przynosiło profity w postaci rewelacyjnych gier z komputerów PC, a także najlepszych wersji gier multiplatformowych. Sztandarowym przykładem wyższości Xboxa nad PS2 jest trylogia Splinter Cell. Wersja na Xbox była właściwie wiernym portem z komputerów PC, tylko w niższej rozdzielczości. Natomiast wersje na PlayStation 2 i GameCube oferowały sporo gorszą grafikę. Pozbyto się mnóstwa efektów, gry miały mnóstwo pozamykanych drzwi, aby odciążyć procesor. Cutscenki były prerenderowane w odróżnieniu od Xboxa, gdzie były generowane w czasie rzeczywistym. Ponadto wersja na PS2 i GameCube dogrywały się podczas misji i zwyczajnie były brzydkie, co potwierdzi niejeden z graczy, który miał szansę obcować z oboma wersjami gry. Wiele tych zmian wymusiło na twórcach zmiany w mechanice gameplayu, przez co oryginalna wersja z Xboxa i PC jest trudniejsza, ale oferująca więcej smaczków graficznych niż pozostałe. Przyglądając się obu wersjom, trudno oprzeć się wrażeniu, że Ubisoft musiał zaprogramować grę całkowicie od nowa na konsole PlayStation 2 i GameCube.
W tym przypadku potęgę Xboxa było widać jak na dłoni. Xbox miał też tą przewagę, że wychodziły na niego gry, które nie ukazywały się na innych konsolach z powodu słabej mocy obliczeniowej. Warto wspomnieć tutaj o Morrowind, który obok PC pojawił się tylko na Xboxie. Dalej uwielbiany przez graczy Star Wars Knights of the Old Republic 1 i 2 były grami, o których posiadacze innych konsol mogli jedynie pomarzyć. Kultowa strzelanka Doom 3 również ominęła konsolę, oczywiście poza Xboxem. Dalej można wspomnieć o kronikach Riddicka, prześmiesznym Armed and Dangerous, szalenie popularnym Counter-Strike'u, Serious Samie czy Unrealu 2. Były to tytuły, w które obok PC-ów gracze mogli zagrać jedynie na konsoli Microsoftu. Także gry od Rockstara jak GTA 3, Vice City czy Red Dead Redemption również wyglądały lepiej, co nie było zaskoczeniem. W ogólnym rozrachunku gry multiplatformowe na Xboxie wyglądały najlepiej. Grafika była ostrzejsza, tekstury wyraźniejsze. Bardzo często, jeśli gra wychodziła też na PC, port na Xboxa był najwierniejszy wersji z komputerów, a dzięki wsparciu bibliotek DirectX konwersja była banalnie prosta. Jednak Sony miało najważniejszy argument po swojej stronie. Gry ekskluzywne, których była cała masa, choćby wymienić God of War, Snake Eater, trylogia Jack czy Ratchet & Clank, a to był jedynie wierzchołek góry lodowej. Z tym bogactwem unikalnych tytułów Microsoft nie mógł konkurować. Oczywiście Xbox miał swoje Halo czy Forza, jednak biblioteka ekskluzywnych gier liczyła skromne 91 tytułów w porównaniu do 437 tytułów na PlayStation 2. I warto wspomnieć, że z tych 91 tytułów dobre gry można było policzyć na palcach jednej ręki. Jednak Microsoft dobrze kombinował z wydawaniem PC-towych portów i choć gry wyglądały gorzej niż na komputerach, to zagranie w Xboxowe porty PC-towych gier miało swoje plusy i bez wątpienia zwiększało pulę gier na konsolę. Śmierć Xboxa była naturalnym czynnikiem. Nadchodził następca. Tym razem Microsoft był dobrze przygotowany na starcie z Sony i tym razem uda mu się wygrać. Ale to już inna historia.